Danielu, może na takim samym początku chcesz się wytłumaczyć, dlaczego cię ostatnio nie było? Tak, ja w ogóle tak. Chciałem zacząć od tego, że jest mi bardzo miło, że z powrotem mogę tutaj być z wami. Udało się. Miałem bardzo dużo pracy po prostu. Wiecie, wbrew obiegowej opinii nie jestem bezrobotny i czasami praca sprawia, że nie ma mnie bardzo długo w domu. No, miałem zastępstwo, ale było bardzo dobre, dlatego bardzo dziękuję Zuza, że zastąpiłaś mnie i zrobiłaś to bardzo godnie, bardzo mi się to podobało. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie i zapraszamy do oglądania, jeżeli pominęliście ostatnie odcinki. Dokładnie. No, To może zacznijmy, słuchaj. dobrze. Mamy bardzo dużo tematów, ponieważ nie było nas też bardzo długo w oryginalnym składzie tego podcastu. Zacznijmy sobie od bardzo gorącego tematu, jakim jest Waterbomb Seoul 2026, czyli wszystkie dramki i tematy, które tak naprawdę się wydarzyły w ostatnim czasie. Ale no tutaj na pewno powiemy kilka słów o JY Puppy, więc czekajcie koniecznie do tego tematu. Następnie porozmawiamy sobie o Resin. Ostatnio z Zuzą rozmawialiśmy na ten temat, tak naprawdę skąd się wzięły Resin, dlaczego one tak mocno wybuchły, ponieważ tak naprawdę ich singiel sprzed 2 lat zdobył ogromną popularność i powiem ci, co się zmieniło w tej sprawie, pomimo tego, że od czasu, kiedy rozmawiałem z Zuzą, minęły 2 tygodnie. Okej, czyli dużo się zmieniło. Dużo się zmieniło. Dobra. 100, czyli taka wytwórnia, która była odpowiedzialna wcześniej za The Boys, a teraz już nie jest, bo 9 z 10 chłopaków odeszło, stwierdziła sobie, że w sumie to czemu by tak na przykład nie ściągnąć znowu haraczu od chłopaków, którzy pracowali cały czas na nich i pozwać ich. No i pozwali ich na ogromną kwotę. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No a tam kwota jest naprawdę duża i historia chłopaków nie wygląda ciekawie. Okej, dobra. Troszeczkę o Seventeen, bo trochę się zadziało. Podejrzenie o plagiat i to niemały plagiat. A drugi temat z Tiny Seventeen to właśnie temat o tym, że 2 chłopaków wybiera się do wojska i to już 20 sierpnia i 8 września. No to szybciutko. Mieliśmy też w międzyczasie 4. rocznicę New Jeans i były materiały wydane bezpośrednio przez Hype na tą okazję. W ramach tego, że New Jeans w tym momencie jest w takim mieszanym składzie, bo tam sytuacja z obecnym składem 4-osobowym nawet nie jest potwierdzona, a pozwy nadal są aktywne. Przypomnimy sobie temat wszystkich pozwów, no i powiemy, jak to tak naprawdę wyglądało. Rozmawiamy sobie też o Toronto International Film Festival i teraz zapytasz mnie, co jakiś festiwal filmowy ma do tego, o czym rozmawiamy, czyli o K-popie, a ja ci powiem, że bardzo dużo, ponieważ jest w to zamieszana m.in. Lisa z Blackpink i Shuhwa z G-Idol, przepraszam, z Idol, ponieważ obydwie będą miały tam swoje solowe projekty, co jest dosyć dużym krokiem, wydaje mi się, że dla K-popu. Branching out w kinematografię, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Czy pamiętasz moment, w którym Solar została zespotowana na koncercie The Weeknd? Pamiętam. Widziałeś ten taki wiralowy klip, gdzie jakaś osoba chodzi w przebraniu, w takiej dużej czapce, jakiejś peruce, coś takiego? Tak. No to Solar się do tego odniosła i mamy całą prawdę, tylko prawdę, jedyną prawdę, więc powiemy sobie troszeczkę o tym, Okej. bo sytuacja jest dosyć śmieszna. To jest taki case, jak nie chcesz, żeby cię ktoś zauważył, więc się ubierzesz specjalnie i tak wszyscy wiedzą, że to ty, bo po prostu odstajesz. BTS na występie w Halftime FIFA. Widziałeś? Widziałem. Przeanalizujemy wszystko, co się wydarzyło. Dobra. Katseye z nową piosenką Animal w zwiastunie filmowym i to Marvela? Okazuje się, że nowa piosenka reklamuje bardzo głośną premierę filmu Spider-Man, więc porozmawiamy sobie o tym, co tak naprawdę wzbudziło największe kontrowersje, czyli zesrańsko K-popiar. Ale jest to na tyle duży temat, że musimy przedstawić wam całą sytuację. JYP chce stworzyć nową grupę, bo będą to członkowie rodziny, o których powiemy sobie, bo w tym momencie mają po kilka lat. Okej, dobra, czyli do debiutu jeszcze nam trochę zostało. Tak, debiutujemy dzieci, kochani. Kojarzysz ten klip Ryujin, gdzie poprawiała sobie coś w spodenkach w trakcie koncertu? Tak. Odniosła się do tego, zarówno w fancallu, jak i w oficjalnym tam poście do tego dedykowanym. Odpowiemy sobie na pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło i dlaczego ten klip w ogóle miał miejsce. CLC i koncert na 11. rocznicę grupy. Nie tylko OT6, ale OT7 były na scenie. Mamy też informacje o kolejnych aktywnościach, więc jeżeli jesteście fanami CLC, to musicie tutaj z nami być, chyba że już wszystko wiecie, no to napiszcie w komentarzach. No oczywiście poza tym mamy też informacje o comebackach, między innymi porozmawiamy sobie o comebacku Red Velvet. Mamy też informacje o nowych festiwalach, tym festiwalu, co ma być stworzony przez The Big Four, więc jak widzicie tematów jest ogrom. No i jak zawsze nie mamy czasu.
zapierdzielamy. Tak naprawdę nie wiem od czego zacząć, bo ostatnio jak rozmawiałem z Zuzą, miałem tak, że po prostu będę leciał tematami po kolei, ale wydaje mi się, że jest kilka tematów, które bardziej we mnie wzbudza duże emocje, jest kilka tematów, które wzbudza we mnie troszeczkę mniejsze emocje, więc może zaczniemy z takich bardziej przyziemnych tematów. Dobra, to od czego zaczynamy? Pomyślałem, że zrobimy sobie taki szybki update, bo jest to bezpośrednio odniesienie do poprzedniego odcinka, czyli porozmawiamy sobie o Resin. My tutaj z Zuzą siedzieliśmy i zastanawialiśmy się, czy ten Daniel w Seulu słyszał może Love Attack. I pisałeś do mnie i Dokładnie. słyszałem Resin faktycznie i też wiem, że urywki z teledysku wyświetlają się na Gwanghwamunie. To jest ta część miasta, gdzie jest posąg króla Sejonga i pałac. I faktycznie są widoczne. Tutaj jedyne, co mogę powiedzieć z takich nowych rzeczy, które są, wydaje mi się, że dosyć istotne, to to, że pomimo, że piosenka ma 2 lata, cały czas utrzymuje się na topkach streamingu. Sprawdzałem nawet dzisiejsze topki i nadal pierwsze, drugie miejsce maksymalnie. To, co się w tym momencie dzieje z tą piosenką, jest niewyobrażalne. No jak pewnie możecie się też domyśleć, cały ten sukces nie pozostaje tylko w streamingach, tylko dziewczyny naprawdę są coraz bardziej promowane. Ostatnio mówiliśmy sobie o tym, że życie dziewczyn się polepszyło, bo tam różne oferty, zarówno jeżeli chodzi o brand deale i przez to wytwórnia mogła polepszyć ich warunki spania, dormów i tak dalej. Zostały też docenione w programach muzycznych. I tutaj ogromne brawa, bo mają swoje pierwsze miejsce i swoje Brawo. music show. Super, gratulujemy. I to z piosenką, która została wydana 2 lata temu. Czyli to jest taki sam case jak EXID, co miały z We Are, gdzie pierwszy raz występowały w programach muzycznych i to w ogóle nie siadło. Później był fancam Honey i powróciły do programów muzycznych i wtedy zaczęły wygrywać. Ja bym powiedział, że bardziej, przez to jaki okres mamy, że to bardziej Rolling. No właśnie chciałem powiedzieć, że to też jest case Brave Girls, co nie? Które teraz, wróciły. Teraz BB Girls, ale Teraz wcześniej BB Brave Girls, Girls. tak. Yeah. Ale tak duży sukces, dla takiej małej grupy, nie powiedziałbym, że to jest takie oczywiste, więc ja się bardzo cieszę. Nie. Dziewczyny tą piosenką też zapewniły sobie bardzo dużą rozpoznawalność już na dłuższy okres i na pewno będą z tego korzystały. Ich promocja aktualna została rozszerzona. Więc już tutaj widać naprawdę kolejne duże kroki. Jeżeli promocja jest rozszerzona na kolejne piosenki, no to widać, że tam jest już trochę pieniążka. Czyli mamy breakthrough moment tak naprawdę i teraz czekamy na to, co dalej. Tak, tylko musimy się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo widać, że osoby, które zarządzają całą grupą, troszeczkę mogą się zachłysnąć tym momentem. Ostatnio CEO firmy, która jest odpowiedzialna za tą wytwórnię, wypowiedział się, że dziewczyny na poziomie debiutu były nazywane, że będą następnymi Blackpink i BTS i to poszło do prasy. Więc troszeczkę tutaj minusowy PR wleciał, ale miejmy nadzieję, że nie wpłynie to na dziewczyny ani trochę, bo dziewczyny są naprawdę bardzo utalentowane, super wyszło im tak naprawdę tutaj całe promowanie. Wystąpił przecież z Nicole z Kary, więc to bardzo fajnie. Najważniejsze, że ostatecznie robią coś swojego, prawda? Dokładnie tak, więc tutaj taki mały update dotyczący ostatniego odcinka, bo jest to na czasie, jeżeli ktoś jest numerem 1 na wszystkich koreańskich chartach, no to naprawdę trzeba o tym powiedzieć. No a jak jesteśmy już w takich sytuacjach CEO, firma i tak dalej, no to porozmawiamy sobie o tym pozwie. I ten pozew, który tak naprawdę wytwórnia 100 wrzuciła na chłopaków, jest czymś, co wydaje mi się, że nie jest jakimś takim głośnym tematem, pomimo tego, że my o odejściu chłopaków z wytwórni rozmawialiśmy już dawno temu. No. Proces odejścia nie był dla chłopaków najłatwiejszy. Dla mnie też bardzo mocno wybijało, kiedy tak naprawdę rozmawialiśmy po raz pierwszy o tej sytuacji. Trochę to wyglądało tak, jakby ci chłopacy chcieli uciąć wszystkie możliwe kontakty z tą wytwórnią. No bo jeżeli tam wszystko by grało, no to wyglądałoby to troszeczkę inaczej. No zdecydowanie. Zresztą ale to chyba nie jest pierwszy przypadek taki w K-popie, prawda? Że zespół chce zabrać cały swój trademark i zerwać wszystkie kontakty, czyli musiało się wydarzyć coś poważnego gdzieś tam po drodze. Mogłoby tak naprawdę pójść troszeczkę bardziej o kierunek grupy, może chodziło też o możliwość kreatywną wyrażania się członków, co jak najbardziej rozumiem. Z takich podobnych przykładów od razu mi przychodzi GOT7, ale wiesz, zawsze jeżeli zaczynasz walczyć z jakimś, nie chcę powiedzieć gigantem finansowym, ale z wytwórnią, która ma o wiele większe zaplecze, po pierwsze ludzi, a po drugie finansowe, no to musimy mieć z drugiej strony gdzieś taką wizję, że coś może pójść nie tak. No wyszedł
Kolejny pozew, kolejny przeciwko idolom. No i tutaj wytwórnia pozywa chłopaków i mam tutaj szaloną kwotę. Może nie tak szaloną jak w przypadku New Jeans, ale nadal szaloną, bo chodzi o 8,8 miliarda wonów. To bardzo dużo łonów generalnie. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest bardzo dużo łonów. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że żeby w ogóle ten proces mógł się odbyć, trzeba było zabezpieczyć finansowo tą drugą stronę, czyli chłopaków. Zostały zabezpieczone 2 posiadłości chłopaków. W sensie 2 nieruchomości, tak? 2 Bo nieruchomości, posiadłości, dosłownie no nie wiem, czy to były mieszkania, czy to były dosłownie domy wolno stojące, ale 2 chłopaków z The Boys, no w tym momencie nie może wrócić do domu. Są to dokładnie Jong-hun i Kyu, którzy musieli jakby swoje gdzieś tam domy opuścić. To jest masakra w ogóle. Więc powiem wam, że w tym momencie sama walka o trademark The Boys i to, co się dzieje z ich tą taką częścią kreatywną i sprzedażową, będzie pod znakiem zapytania, bo nie wiadomo, czy sam proces, sama gdzieś tam walka już w ramach tego systemu nie przysporzy im jeszcze więcej kłopotów. W takich długich sprawach i w bardzo skomplikowanych sprawach przychodzi ci to pytanie, czy warto. Zastanawiam się, czy może nie lepszą opcją byłoby po prostu rozpocząć czegoś nowego niż walczenie o stary trademark, bo jeżeli masz jakichś fanów, no to oni pójdą za tobą, mimo tego, że będziesz gdzieś indziej już, prawda? I będziesz robić coś innego. Ale kwestie związane z samym trademarkiem, wydaje mi się, że to jest taki jednak poboczny temat. Że to nie jest cały taki core tego problemu, No tak, tylko że to ma być tylko taka wymówka dla głębszej sprawy. Cała akcja wydaje mi się, że bardzo sprytnie zaplanowana, bo nie tak dawno właśnie rozmawialiśmy o tym, że udało im się wszystko zgarnąć, że mogą rozpocząć właśnie, i tak dalej. I mówiliśmy o tym, że to jest niespotykane, żeby coś takiego się wydarzyło. A w tym momencie słyszymy, że nie, stop, nie robimy tego. I to jest dla mnie zastanawiające. Bardzo możliwe, że wytwórnia miała to też zaplanowane jako plan B i w tym momencie mamy po prostu pokłosie tego i będzie to wyglądało tak, że wytwórnia, która nie ma idoli, będzie ich blokowała. Czyli ciężka walka jeszcze przed nimi, tak naprawdę. Ciężka i długa. Jak zwykle trzymamy kciuki, żeby się udało. Ja zawsze wierzę w to, że jest sprawiedliwość dla idoli i że tym razem też się uda. Będziemy was update'ować, jeżeli coś się zmieni. Dokładnie. Tak samo jak powiedzieliśmy, że będziemy was update'ować z New Jeans, a w którymś momencie powiedzieliśmy stop. Temat New Jeans wraca do nas jak bumerang za każdym razem, gdy dzieje się cokolwiek w hypie. Bo jak tak rozmawialiśmy sobie o 4. rocznicy New Jeans, to powiedzieliśmy o tym, że zostały wydane materiały. I w ramach tych materiałów została wydana sesja, tam było kilka zdjęć w 4-osobowym składzie i ludzie zaczęli zadawać pytania, bo jest to 4. rocznica zespołu, który od 2 lat jest nieaktywny. Jest to 4. rocznica zespołu, który w tym momencie pod znakiem zapytania ma 1 z 4 członkiń i 1 wyrzuconą. A to nie jest tak, że było jeszcze takie nagranie? No, bo ja chyba widziałem na TikToku albo na Instagramie jeszcze jakieś takie nagranie. Może to było dołączone do sesji. Wydaje mi się, że to były w ramach takiego całego tego świętowania, bo nie wiem, czy można nazwać świętowanie 4. rocznicę New Jeans w tym momencie, zwłaszcza pod szyldem hype'u. Tak. Ta sesja była jedną z nich i to do ich sesji bardzo dużo osób się odnosiło, bo dziewczyny według internautów wyglądały na bardzo smutne. Ja z jednej strony wiem, do czego oni piją, bo to jest takie, że no widzisz takie poważne dziewczyny na sesji, dziewczyny, które wcześniej śpiewały bardzo też żywe piosenki, dodatkowo cała otoczka pozwu, gdzieś tam rozpadu grupy i tak dalej i widzisz poważną minę, no to myślisz, ale smutna. Ale jak ja patrzyłem na te zdjęcia, to tak stwierdziłem, że no może coś w tym jest, ale na sam koniec dnia to nawet jakby one były faktycznie smutne, to im by nie pozwolili tak wyglądać. No to też prawda, ale wiesz co, cały koncept chyba tego był taki melancholijny. Tak jak patrzyłem na to nagranie, ono było takie, cieszę się, że cię widzę, a z drugiej strony cały czas pamiętasz o tym, co się gdzieś tam działo w przeszłości. No i tak jak mówisz, nadal pod znakiem zapytania stoi parę kwestii, zanim dziewczyny będą mogły cokolwiek zadziałać dalej. Tak, a dlaczego parę kwestii? No bo przecież Minju nie ma potwierdzonego kontraktu. Ona pojawiła się na tej sesji, pojawiła się w tych materiałach i tak naprawdę nie dostaliśmy potwierdzenia, czy ona jest w ogóle podpisana, bo wszystkie kontrakty musiały zostać albo podpisane, albo odrzucone. I jak wiemy na przykład, jak wygląda sprawa Daniel od strony Hype, wiemy jak wygląda sprawa 3 pozostałych dziewczyn, no to Minju no może być tak, że też nie do końca się dowiemy, bo może w końcu Hype ogarnął swój dział, który zajmuje się właśnie leakami. Wydaje mi się, że to na tyle, na ile jest taka głośna sprawa, to wydawało mi się, że to chyba musi być publiczne.
Okej, no nie Ale wiem. mogę się mylić, bo tutaj otwieram jakby gdzieś tam nowy temat. Nie mam pojęcia, czy to musi być publiczne, ale wydawało mi się, że tak, że jeżeli te 3 informacje wyszły, to ta 4 też powinna wyjść. Okej. Dziwnym krokiem byłoby ogłaszać, że Daniel nie został przedłużony jej kontrakt, nic nie powiedzieć o Minju i nagle zrobić tą sesję i jakby to byłoby ogłoszenie, że ona jest. Okej. To by było trochę dziwne. No dziwne. Niemniej jednak strasznie mam dziwne odczucia, jeżeli chodzi o o to nagranie, które widziałem, bo nie widziałem dokładnie tych zdjęć, to na moją obronę, ale to nagranie widziałem. Dziwnie się czułem oglądając to. Takie, ale mam wrażenie, że też chcieli to osiągnąć. Ale to nie była jedyna kwestia, która gdzieś tam ludzie podłapali, no bo przecież jest 5. memberka, cały czas aktywna w social mediach. Dziewczyna gdzieś tam pojawia się w różnych miejscach, oczywiście nie tak, że jest gwiazdą, influencerką czy coś, ale nadal jest osobą publiczną i to widać. Dodała zdjęcie, w ramach którego podkreśliła ważność tego dnia. Jednocześnie zdjęcie, które dodała, było selfie w czapce Revenge. Juicy, zwłaszcza, że gdzieś tam nie było bezpośrednio powiedziane, że ona wstawia to zdjęcie na rocznicę, ale wstawiła to w dniu rocznicy i jednocześnie wszystko odnosiło się do tego dnia, że to jest akurat ten dzień. Wiesz co, powiem ci, że zazwyczaj jak widzę takie zdjęcia albo widzę, wiesz, takie teorie spiskowe, to sobie myślę, o, teorie spiskowe, ale tym razem tak sobie myślę, a żeby to nie była teoria spiskowa, błagam. W ramach pozwu Hype'u na Daniel, czyli całej tym rozpadzie już po New Jeansowym, Hype nie przedstawił informacji na temat, za co tak naprawdę pozywają. I ten pozew na Min Hee-jin i pozew na mamę Daniel był tak rozwlekany w czasie i tam były chyba 3 czy 4 pozwy, z czego 2 już zostały chyba odrzucone, a ten główny pozew, czyli ten na, uwaga, mamy zapisaną tutaj kwotę, 22,4 miliony dolarów, nie został jeszcze tak naprawdę rozstrzygnięty, bo nie przedstawili dowodów. I następne czytania tej rozprawy będą, uwaga, we wrześniu i w październiku. I tutaj też mam dokładnie daty. O ile do nich dojdzie. 10 września i 22 października 2026. Zapisuj w kalendarzu, będziemy sprawdzać. Dokładnie tak. Kurczę, powiem wam, że to jest dla mnie niemożliwe. Zrobili taką sprawę, żeby dosłownie nie dało jej się zakończyć. Coś podobnego możemy obserwować na naszym polskim podwórku influencerskim, bo wydaje mi się, że nie tak dawną sprawą jest Pandora Gate, która w tym momencie ma drugie życie znowu w Polsce, bo dowiadujemy się nowych fakcików. No są osoby, które do tej pory chodzą po sądach i są pozywane przez osoby, które tak naprawdę no niekoniecznie dobrą stroną w tej całej sprawie i osoby, które tak naprawdę to nagłaśniały, dostały to największe bęcki. Wydaje mi się, że ogólnie sprawy sądowe mają taką cechę swoją charakterystyczną, że po prostu mają tendencję do rozwlekania się w czasie. Jest taki termin, ja nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale takie określenie, że jesteś w sądzie i zostajesz zasypany pozwami, to jest jakieś już nazwanie, takie nazewnictwo już w prawie, że to się dokładnie jakoś... Że tak to wygląda, że będą ją zasypywać pozwami i ta sprawa będzie się rozwlekać z jednego czystego powodu, żeby ona po prostu była cały czas zablokowana, żeby nie mogła nic dalej zrobić. Co jest mega słabe. Na mega słabe już nie będzie nasze mówienie o waterbombie. Na początku tego odcinka powiedziałem o JY Papi. Jego chyba zostawimy sobie na sam koniec, bo nie dość, że ma taką piosenkę, która chyba została, nie wiem, okrzyknięta albo ogłoszona główną piosenką No ona była, Waterbomba. Tak, takim hymnem. Takim hymnem Waterbomba. Wydarzyło się bardzo dużo rzeczy. Mianowicie, pierwszym tematem, który mam tutaj zapisanym poza JYP jest Bibi, jej bardzo kontrowersyjny występ. Co myślisz w ogóle o twórczości Bibi i jak ją odbierasz? Bo ja wiem, że tutaj są silne emocje w tobie. Jeżeli chodzi o Bibi, to przyznam się szczerze, któregoś dnia pojawiła w muzyce, w K-popie, no i w K-hip-hopie. Zawsze była taka angry. Ona była taka, jakby była na kogoś zła. Po prostu w tym. I ja zawsze mówiłem, get it girl. Jak byłem w tym rynku, to też byłem strasznie zły. Be angry, po prostu. Get your revenge. Pobij wszystkich, których chcesz pobić. I jak już później skończyła ten etap taki, skończyła tą erę bycia angry, to zaczęła robić takie cutesy piosenki, jakieś takie inne koncepty i w ogóle uważam, że ma bardzo dużo talentu i ma bardzo fajny wokal ogólnie. Natomiast no nie słucham jej tak, wiesz, namiętnie, no nie jestem fanem, umówmy się. No, ale no tak ją odbieram. Musimy w końcu Macieja zaprosić, żeby on nam powiedział trochę o Bibi. Dokładnie, on nam pewnie opowie. I teraz Bibi, ja wiem tylko, że jest
strasznie płodną artystką, jeżeli chodzi o muzykę, bo bardzo dużo widzę jej release'ów non-stop. Ona dosłownie swoim fanom zapewnia ucztę przez cały rok. Na Waterbombie pokazała się z takiej dosyć odważnej strony. Bibi i jej występy raczej zawsze były odważne, ale wydaje mi się, że takie odważne występy na Waterbombie są czymś, z czym ten festiwal jest też kojarzony, Tak. że solistki, może jakieś artystki, może jakieś, nie wiem, pojedyncze idolki z grupy będą troszeczkę bardziej odważnie starały się pokazać i po to ten festiwal trochę jest, no, no nie oszukujmy Na się. Waterbombie można. Na Po Waterbombie prostu. można. Dziewczyna występowała w stylu, który dla Waterbomba jest normalny. To, co ja widziałem, było tak, jak najbardziej. Może zahaczało o sugestywność i mi się to podobało. Wydaje mi się, że to jest bardzo spójne z tym, co ona nam przedstawia. Jeżeli jesteście fanami Bibi, to wy możecie też ze swojej strony gdzieś tam powiedzieć 2 słowa. Ja jakby to kupuję. Wydaje mi się, że to jest bardzo spójne. Po pierwsze na Waterbombie można, tak jak mówiliśmy o tym, a po drugie to chyba te takie normy, jeżeli chodzi o Koreę, bo to wiesz, to główny problem tu nie rozchodzi się już jakby o sam fakt, że czy ona to zrobiła, czy tego nie zrobiła. Tutaj chodzi o tych Koreańczyków. Ciężko jest wyczytać tak naprawdę po nich, czy oni są impressed, czy oni są po prostu zszokowani w taki zły sposób. Bo jak wiesz, jak byliśmy na Waterbombie i działy się takie rzeczy, to ludzie generalnie reagowali bardzo pozytywnie. No bo to jest normalne. Od tego jest Waterbomb. Takie rzeczy się dzieją. Artysta idzie na Waterbomba po to, żeby między innymi mieć możliwość się po prostu bez hańby rozebrać przed wszystkimi i pokazać, jak wygląda. Dlatego na Waterbombie też są bardzo konkretni artyści najczęściej. Dokładnie. Tacy, którzy są znani ze swojego, może nie rozbierania się, ale ze swojej po prostu sylwetki. Jeżeli się ktoś zesrał na to, w sensie z tego powodu, to strasznie mi przykro. W sensie naprawdę przykre życie musi mieć. Ja dosłownie ktoś. widziałem artykuł o tym, że ludzie są po prostu zszokowani, że jak do tego mogło dojść, że to w ogóle Serio? jest. Tak. Ten artykuł, który ja przytaczam, to on w ogóle, wiecie, z jakiejś takiej plotkarskiej strony, więc też nie bierzmy pod uwagę, no bo to trochę taki plotek, więc czy tam kozaczek, czy inny Pomponik, czy jakiś tam pomponik, inny. soku, czy jakiś tam jastrząb. Nie musimy tego brać na poważnie, ale fakt sam tego, że występ, który miał być tak odbierany, był odbierany tylko, że pod kątem negatywnym, dla mnie jest troszeczkę XD. To może być odebrane negatywnie tylko przez kogoś, kto po prostu tam nie był albo nie rozumie konceptu tego festiwalu. Tyle. Tak samo negatywnie były odbierane dziewczyny z Kiss of Life. Chodzi tutaj dokładnie o moment, w którym Nati i Belle dały sobie takiego cmoczka. No właśnie to był smoczek. To Taki cmoczek, ale bo- nawet... No, Tak, bo tam jak mówiłeś mi o tym i słyszałem, wiesz, tą narrację, która tam była, to że they kissed each other. I miałem takie, o mój Boże, co to jest jakieś... A one tak się dosłownie, że tak się cmoknęły, tak się... Wiecie, koreański walkies. ludzie wyciągają tą scenę, wyciągają na Twittera i zaczynają pisać: to jest tylko queerbaiting i w ogóle wypieprzać, bo ja tego nie lubię i wy w ogóle szczujecie ludzi. God forbid, żeby się dziewczyna z dziewczyną nie mogła pocałować, nie? Jakby, no nie. No nie No. można tak. A po Absolutnie. prostu koncept queerbaitingu w K-popie albo w ogóle tak zwanego fanserwisu, znamy? Kojarzymy? Znamy? Nie, wydaje mi się, że nikt nigdy wcześniej czegoś takiego nie robił. Nie, absolutnie. Możemy też wytłumaczyć, jak w ogóle wygląda fanserwis na osobnym nagraniu, ale wydaje mi się, że dla osób, które są w K-popie trochę więcej niż pół roku, fanserwis w jakimś Nie stopniu... jest obcy. Kolejna drama z gatunku, nie mamy o czym napisać, nie mamy o czym powiedzieć, ale nie wiem, mamy płatnego Twittera i zarabiamy na postach, więc trzeba coś wstawić. Tym następnym razem dziewczyny z Kiss of Life, ja proszę o więcej. Jakby jak już takie rzeczy robimy, no to tak wiesz, no to już na ostro, a nie... Byłyście już w Warszawie, jakby, no wiecie jak tutaj jest. Nie raz, tutaj nie dwa były, tak? nie bawimy się w półśrodki. Dokładnie, wiecie jak tutaj jest, tak? Tutaj niektóre dziewczyny lubią dziewczyny i nie ma nic w tym złego. Dokładnie. Dobrze, no rozmawialiśmy tutaj o dziewczynach samych, no to trzeba trochę odbić w chłopaków. Takich może nie powiedziałbym, że bardzo głośne występy, ale takie 2 występy, które mi co chwilę przemijały na TikToku, no to był między innymi Huta i między innymi Rain. Raina to nawet zrepostowałem na Instagramie z tego wszystkiego. Przepraszam, i jeszcze J-Park. Jeszcze J-Park mi wyskakiwał. To te wszystkie występy zawsze bardzo mocno opierają się na tym, w którym momencie on się w końcu rozbierze. I te momenty, jak oni ściągają te koszulki, zaczynają się oblewać wodą nie wiem, z kubka, albo każą swoim tancerzom się oblewać, to po prostu jest najlepszy moment dla Waterbomba i dlatego ludzie kupują tam bilety przede Potwierdzam, wszystkim. no, potwierdzam. Jeżeli ktoś nie lubi konceptu Waterbomba, no to bardzo mi przykro, no ale na tym się opiera cały marketing. No tak. Przy czym zaznaczę, gdyby ktoś z was zastanawiał się kiedyś, czy
chciałby pojechać na Waterbomba i jest przerażony tym, że będzie musiał zrobić formę do najbliższego roku, to nie, tak nie jest generalnie. Ty jako gość Waterbomba wcale nie masz żadnego takiego przymusu, żeby się rozbierać. My byliśmy na Waterbombie i byliśmy po prostu lekko ubrani tylko i wyłącznie dlatego, że jest tam po prostu dużo wody i trzeba szybko wyschnąć. Natomiast nie ma takiego, słuchajcie, obowiązku, że musisz przyjść rozebrany czy cokolwiek. To, żeby nie było niezrozumienia. Tam są specjalnie zaproszeni ludzie, którzy są tam od tego właśnie, żeby wprowadzić ten klimat. Natomiast wszystko jest w granicach takiego zdrowego rozsądku i przyzwoitości. Ale jeżeli chcecie być sushi, To możecie mieć problem. to możecie mieć problem, ale jest szansa, że nie wyjdziecie przemoczeni. No jest szansa, że nie wyjdziecie przemoczeni, natomiast jeżeli jest ktoś uczulony na tą sytuację, że jest oblewany wodą, to nie jest miejsce dla niego, umówmy się. W randomowych miejscach zdarzało się, że dziewczyny zaczynały, czy tam chłopaki zaczynali walkę na wodę. Pamiętasz, ile razy dostawaliśmy na przykład strzał w plecy? No, I no słuchaj, no ja jako Polak musiałem odpowiedzieć na taki atak, tak? no Koreańczyk do ciebie strzela, to odpowiadasz, tak? Dokładnie. Ale nawet nie Koreańczyk, bo tam było bardzo dużo ludzi. Tam. Tak, Ja ogólnie. widziałem no, chyba nawet jakieś Polki tam, z tego co widzę no, w tym roku. Byliśmy jakieś... tam z Hanią przede wszystkim, nie? No z Hanią, pozdrawiamy cię Hania w ogóle. Hania nie wiem, czy nas ogląda, ale Na pewno nas ogląda. mam nadzieję, że nas ogląda. Ten odcinek na pewno zobaczy. Pozdrawiamy cię, Hania, w takim razie. Jeżeli to oglądasz, to napisz do nas. Tak. Powiedz, że usłyszałaś. W tym roku zaproszoną artystką od Sprite'a była ich globalna ambasadorka, czyli Karina z ESP. Karina. No i z tego, co było powiedziane, znowu zrobiła to samo. Zaśpiewała swoje solowe piosenki, a później zrobiła medley, jeżeli chodzi o SP. A poza tym jestem na 100% pewny, że jak Karina weszła, to na pewno znowu się napiła Sprite'a, na pewno znowu krzyknęła It's Sprite time i wszyscy zaczęli się lać wodą. I bardzo dobrze. I tylko Make chciałem... that coin, girl. Make that coin. Ile można zarabiać tych pieniędzy? Halo Sprite, proszę kolejnych ambasadorów. Pieniędzy nigdy nie jest za wiele. No słuchaj, jesteś sławny w Korei tylko przez chwilę, tak? Po prostu paycheck pójdzie ogromny po raz kolejny. Oczywiście, wiadomo. Ciekawe, czy w tym roku większy. Będzie temat tego, co jest tak naprawdę trochę wzruszające w tym wszystkim, czyli o Sonmi i jej tancerzu, czyli Cha Hyunie. Dokładnie. Ty kojarzysz tego w ogóle tancerza? Właśnie z Waterbomba. No właśnie, z 2018 chyba, tak? Dobrze No. gdzieś tam kojarzę? To była legendarna Gashina moment. Więc ten tancerz był mocno sławny w tym takim środowisku. No on przede wszystkim tańczył z nią od debiutu. No tak, więc to jest wystarczający gdzieś tam wyznacznik, dlaczego ludzie tak mocno to wybijają. A dlaczego? No bo był to pierwszy występ, od kiedy on odszedł z branży tanecznej, bycia tancerzem tak naprawdę, ponieważ walczył z białaczką i to był pierwszy występ w ogóle, od kiedy zaczął walkę z chorobą. Ja pamiętam moment, w którym on odszedł i pamiętam, że jedyne o czym była mowa, to o tym, że on odchodzi z tego rynku, bo chciałby się skupić na czymś innym. I ja pamiętam, że on wtedy bardzo mocno kumplował się z tymi kulturystami tymi koreańskimi. Takimi, wiesz, tymi aesthetic gods i w ogóle. To tak, no to wszyscy pomyśleli, że pewnie w ten kontent będzie chciał iść, no bo zawsze był też znany po prostu z tego, że jest świetnie zbudowany. Masakra w ogóle, jakie to jest wzruszające. Tak. Dla mnie w ogóle sam fakt, że taki reunite, to, że wiesz, Sonmi też miała ten comeback pod Waterbomba w tym wszystkim i oni tak się razem spotkali znowu w tym samym miejscu po 8 latach i on jeszcze z tą właśnie walką z tą chorobą, kurczę, no. Więc gratulacje. Przede wszystkim ludzka, piękna historia, która Tak. się wydarzyła na naszych oczach. Ja zawsze, wiesz co, czuję takie wyrzuty sumienia, że no nie wiedziałem, wiesz o co chodzi. Wydawało mi się, że to jego odejście wtedy to była taka jego fanaberia, bo on się stawał coraz popularniejszy, naprawdę świetnie mu szło w social mediach. I tak sobie pomyślałem, pewnie już tam nie chcę dla niej tańczyć, bo już może nie wiem, to dla niego, wiesz... Już Za mało, tak, za mało. albo za mało, albo że on już nie chce być postrzegany w ten sposób, że tańczenie dla Sonmi to pies. A tu się okazuje, że w ogóle, no głupio mi teraz, nie? Tak sobie, że w ogóle tak pomyślałem, wiesz, nie powiedziałem niczego na Ale głos. nie wiedziałeś tego, Daniel. Tak, ja wiem, tylko po prostu, no nie wiem, ja nie mogę przeżyć takiej sytuacji. To takie moje osobiste odczucie. Więc jeszcze raz gratulacje, bardzo się cieszymy. Bardzo wzruszający moment. Jeżeli o tym nie wiedzieliście, to dajcie koniecznie znać, jakie są wasze odczucia. Ale coś, co było też takim pozytywnym jednak momentem Waterbomba, tak już płynnie przejdziemy, no to jak wyglądał marketing JYP, jego nowej piosenki, która była hymnem Waterbomba. I jak to wszystko wyglądało. W zeszłym roku, jak JYP był ogłoszony na Waterbombie, no to zrobił teatrzyk. Zrobił teatrzyk swoim występem, zrobił teatrzyk swoim strojem.
ale jednocześnie w tym wszystkim był bardzo wiralowy, więc to było zaplanowane. Ja jestem przekonany, że JYP zna swoją pozycję, wie, że to, co teraz robi, ma być memiczne i jeszcze bardziej wykorzystuje to, żeby po prostu spieniężyć to, a może jak nie spieniężyć, to żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tak. I z mojej strony super, fajny kierunek, a z drugiej strony mam takie, on już może zrobić wszystko. Tak. On może zrobić wszystko. On może przyjść, stanąć, nagrać 3 minuty w ciszy i też na pewno pójdzie to wiralem. Tym bardziej, że JYP to jest człowiek, który był wszędzie, zrobił wszystko. On już ma wszystkie kwestie odhaczone. On ma wylewelowaną postać na maksa. On teraz robi endgame content i endgame content to jest to, co on zdecyduje, że to jest endgame content i generalnie wszyscy w to idziemy, no bo respect your elders, tak, że tak powiem. No to jest człowiek, który na rynku koreańskim to już jest żywa legenda tak naprawdę i tak jak mówisz, on może wszystko zrobić i bardzo się cieszę, że wykorzystuje ten moment właśnie tego takiego bycia, wiesz, swobodnym do tego, żeby robić memiczne rzeczy i śmieszne, a nie robić z siebie wielce poważnego człowieka, bo są też takie przypadki właśnie, kiedy artystom zaczyna troszkę taka szajba odbijać do głowy i wymyślają jakieś kariery polityczne i niepolityczne i gadanie głupot totalne. Bardzo się cieszę, że JYP coś takiego zrobił. Potrzebujemy takich ludzi i naprawdę był to taki no, humorystyczny moment na Waterbombie, ale też z drugiej strony on się realizuje jako artysta. Zawsze chciał być na scenie, tak samo jakby ten mem, który mnie ostatnio rozbawił najbardziej to po to, że JYP allegedly opuszcza JYP Entertainment, ale nadal będzie członkiem Twice. I ja w ogóle, ja to czuję, że on jest takim dodatkowym członkiem Twice i chciałby być w tym Twice. Jeszcze bardziej potwierdza mi tą moją wizję jego osoby, jako taki śmieszny dziadek, który stwierdził sobie, zrobię sobie teraz hot sexy karierę, a czemu nie? Kto mi zabroni? Mogę. Tym bardziej, że on w zeszłym roku, pamiętasz, miał ten taki różowy strój. Tak, a teraz miał jeszcze lepszy strój. Teraz jeszcze lepszy był, ale tak tylko nawiązuję do tego różowego stroju, bo pamiętasz, że widzieliśmy go wtedy i ja pamiętasz, że siedzieliśmy wtedy na tej takiej dalszej strefie, tam gdzie można było już tam zjeść i pić, ale byliśmy po prostu już zmęczeni, bo to był jakiś taki, nie pamiętam co tam się działo, ale byliśmy przez chwilę zmęczeni. I jak on wyszedł na scenę i zaczął śpiewać w tym różowym stroju, to ty tak siedzisz i mówisz, to idziemy na JYP zobaczyć? A ja tak odwróciłem się, spojrzałem na niego w tym różowym stroju i takie, nie, wiesz co, stary, ja nie mam siły na to. Zwłaszcza, że bardzo dużo ludzi tam stało i czekało na ten występ. No tak. Jak na niektóre grupy była pustka dosłownie. Pamiętam, że jak staliśmy na kogo my wtedy staliśmy? Czy to było Triple S? Na tripleski, no. To tam było bardzo mało osób. Później się zebrało trochę więcej, jak zaczęły śpiewać te trochę bardziej znane piosenki, ale porównując tłum do takiej grupy dziewczęcej, a do JYP, to JYP miał dosłownie całą strefę tych walk pod sceną, a... Walk na wodę. Walk na wodę pod sceną. A co? Powiedziałeś strefę walk. A, nie, chodziło o pistolety na wodę. Ja pamiętam, że my wtedy byliśmy przemoczeni i my się wtedy suszyliśmy, bo ja pamiętam, że my suszyliśmy, bo mieliśmy całe buty przemoczone, bo nie byliśmy przygotowani butami i tam... Czego my tam nie mieliśmy przemoczonego na tym waterbombie, powiedz mi. Taka prawda. Wszystko było przemoczone. I strój JYP był siateczkowy i niebieski. Nawiązywał też do jego ikonicznych przeźroczystych spodni. A co nie nawiązuje do jego ikonicznych przeźroczystych spodni. Wydaje mi się, że od kiedy założył te spodnie, zmienił mu się charakter. Tak. I został. I przepraszam, bo powiedziałem, że to będzie ostatni temat, ale chciałem tylko coś zaznaczyć. Wiecie dobrze, bardzo dobrze z naszych odpowiedzi, a może jeżeli nie wiecie, bo jesteście tutaj po raz pierwszy, to usłyszycie teraz. Koreańczycy uwielbiają AI. I AI przejmuje, wiecie, wszystkie nasze strefy życia, ale pomaga nam w też takich prostych rzeczach. No i taką pierwszą pomocą właśnie a propos Waterbomba w tym roku było ogłoszenie, że mają swojego własnego czata AI, który ma być taką pomocą i nadali mu imię, nadali mu awatar i to była ta Jenna. I uwaga, bo Jenna nie jest tylko awatarem AI, który ma pomagać festiwalowiczom dowiadywać się, co się dzieje w ramach tego całego przedsięwzięcia, ponieważ Jenna wypuściła teraz swoją nową piosenkę i ta jej nowa piosenka prawdopodobnie będzie hymnem kolejnych waterbombów po tym seulskim, bo waterbomb przecież jeździ po kilku krajach i kilku miastach. Także wielkie XD, jeżeli to... Jeszcze mi powiedzcie, że to zostało wygenerowane przez AI i nikt do tego w ogóle nie podłożył żadnej ręki, to już po prostu zrobię sobie coś. Następny krok, fit z Navis.
No tak, fit z Navis. Błagam, Navis, we love you. I jeszcze niech to będzie nawinięte z piosenki Suno AI. Po prostu tylko tego brakuje. No ja pierdziu, no ile można mówić o tym, że Koreańczycy tego w ogóle nie słyszą, bo my sobie możemy japować w tej Europie i mówić cokolwiek, a pojedziemy do Korei, tam na każdym kroku zobaczysz sobie, jak jakaś wygenerowana AI Koreanka je swój ramen i mówi, że ten ramen jest najlepszy, kup go i ludzie pójdą kupić, no. Ja słyszałem też historię na przykład, że dziewczyny Europejki zrywały ze swoimi chłopakami Koreańczykami, bo oni już mieli tak wyprany mózg przez ChatGPT, że nie potrafili odpowiedzieć na żadne pytanie, nie pytając wcześniej czatu GPT. Bardzo duży minus w moim odczuciu. Może ktoś się teraz posłucha tej piosenki i powie, ale super, bo pamiętam, że jak ci ją puściłem, to też tak nawet powiedzieć, ale no coś tam buja. Później ci No bo mówię, umówmy się, AI potrafi bujać, tylko sam fakt tego, jak już się dowiadujesz, że to jest AI, to jest takie, no, oh boy, jakby oh boy. nie można było stworzyć na przykład tej Jenny i powiedzieć, że Jenna to nasza pomoc, a później powiedzieć, że głos Jenny wcale nie jest AI, to nasza idolka i stworzyliśmy specjalnie wytwórnię dla nowej solistki, promować prawdziwą osobę, niech śpiewa to prawdziwa osoba. Co za problem? Albo nawet niech będzie tylko głosem, tak samo jak Plave. Albo Tak właśnie. samo jak Maeve. Mają awatary swoje, ale mają prawdziwych artystów za sobą. No. Ale jest to za drogie. To się nie opłaca. Ej, a wiesz, co mi się Awatar przypomniało? AI jej nie pije, nie musi nigdzie spać. W ogóle jest cały czas dostępny. Black Mirror, odcinek z Miley Cyrus. Kolejny update mamy. Przechodzimy do kolejnego tematu, ponieważ ostatnio rozmawialiśmy sobie o tym, że Seventeen przedłużyli kontrakty. Mhm. Z Zuzą rozmawialiśmy. A wiem, słyszałem. Słyszałeś, czy oglądałeś? Mhm. A wy oglądaliście? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli oglądaliście, to na pewno wiecie, że wszyscy chłopacy mają przedłużone kontrakty, a teraz wyszła nowa informacja właśnie ze stajni tutaj Seventeen. Mówię cały czas stajnia, nie dlatego, że chcę obrazić chłopaków, tylko tak jakoś po prostu mi się ten termin bardzo ładnie tutaj spiął. Mianowicie, dwóch chłopaków, Vernon i DK, idą na obowiązkową służbę wojskową. Ostatnio się ktoś przyczepił, że jak to Vernon idzie do służby wojskowej? Czy on nie jest z jakiejś tam Kanady, czy coś takiego? Nie, jest w połowie Koreańczykiem. Tak, i ja szybko powiem, jak jesteś Koreańczykiem, nawet i w połowie i masz koreański paszport i nie chcesz go stracić, to musisz iść i odbyć swoją służbę wojskową. Koniec tematu. Druga sprawa jest taka, że jakby do tej służby wojskowej nie podszedł, to prawdopodobnie dostałby ogromne bęcki i cała grupa by za to oberwała. No, Więc to, że on idzie, to nawet nie musi być jego decyzja, tylko wydaje mi się, że też bardzo mocno przyciśnięte przez po prostu PR i cały management. To się okazuje, chłopacy idą bardzo szybko. Vernon idzie już 20 sierpnia, co od dnia nagrania tego filmiku jest to niecałe 4 tygodnie, a jeżeli chodzi o DK'a, idzie on nie tak bardzo późno, bo 3 tygodnie później, 8 września. Szalone, w ogóle. no to życzymy powodzenia Tak. w służbie No. i żeby jak najszybciej zleciało. Dokładnie, wracajcie do nas jak najszybciej. Za to nową muzykę dostaliśmy od innego członka Seventeen. No w ogóle Seventeen to oni, wydaje mi się, że oni co miesiąc mają Tak. albo jakiś nowy subunit, Tak. albo jakąś nową piosenkę. Ja też się gubię, cały czas tylko widzę, teraz jak przygotowywałem nam materiały na rankedy najnowsze, to ilość Seventeen, która gdzieś się przeplatała jako subunit jest przerażająca. Strasznie dużo wydają muzyki, no ale to dobrze dla nich, to nie w złym sensie. Oczywiście chcemy jak najwięcej. Ja powiem szczerze, że kiedyś zrobiłem nawet takiego TikToka, popełniłem takiego TikToka, gdzie zapytałem ludzi, dlaczego w Seventeen jest 3 memberów, którzy mają Face of the Group. Jaka była odpowiedź? No, że oni są po prostu tak popularni, że wszyscy musieli dostać. A ja nie kupuję tego, więc może wy mi teraz odpowiecie, dlaczego jest 3 memberów, którzy ma Face of the Group. Chyba, że to się zmieniło, bo może się to zmieniło, ale i tak mi odpowiedzcie. A druga sprawa jest taka, że no wrócił Dio z nową piosenką, z nową muzyką i on tam ma chyba całą epkę z tego, co kojarzę, ale tą piosenkę, którą tak bardzo mocno promuje, jest teraz ta piosenka... Micio. Micio? No tak. No ale ja powiem sobie Micio, bo tak jest zapisywane w romanizacji. I jeżeli chodzi o tą piosenkę, no to ona 1:1 do Hando Chogła. No właśnie Hando Chogła The Songa. Ja też usłyszałem to i miałem takie... To jest jakiś remake? To jest jakaś Słuchaj, współpraca? Ale Hando Chogła samo w sobie nie jest jakąś przeróbką czegoś. Nawet Może oni jeśli. się wzorują na tej samej Nawet piosence. jeśli. To stary, jeżeli Hando Chogła wyszło rok temu, Nawet nie. Powiedziałbym, że trochę
No. Na pewno wyszło jakoś ponad pół roku temu. Stary, daj mi skopiować pracę domową tylko tak, żeby się baba nie zorientowała. Dokładnie, albo żeby system, kurczę, tej finansowania, żeby nie zaliczył to jako cover albo plagiat, nie? Żeby w sądzie dało się wytłumaczyć. No kurde, ta piosenka ma tyle momentów i nawet jest zbudowana w taki sposób, że jakbyś puścił jedną i drugą piosenkę, to ja nie wiem, czy nawet teledysk by nie pasował z ruchami ust. Może być. Bo to jest wow, naprawdę wow. Nie mówię, że ta piosenka jest zła, bo ta piosenka tak samo jak Ham do Czogła. Ham do Czogła jest dobra, więc ta piosenka też jest dobra, bo jest taka sama. Proste. Inna sprawa jest taka, że fandom Seventeen jest trochę bardziej aktywny niż w tym momencie fandom Big Bangów, więc wydaje mi się, że i troszeczkę też w innym momencie ci najbardziej wierni fani zaczęli się łączyć, więc to, że taki release został popełniony, to przedstawiło szerokiej gamie ludzi, nawet tych, którzy nie słuchają Seventeen, trot. I napisałem nawet jednej dziewczynie na TikToku, że jeżeli wcześniej nie słuchała trotu, to jest idealny moment, żeby zacząć. Dokładnie, no. Więc to jest wasz znak i sygnał, że dzisiaj wyszukujecie, co to jest trot i czego słuchać. I na początku macie Micho Micho i drugie Hando Czogła. A trzecie Hot Like Pepper. Za starych czasów, no można teraz tak powiedzieć. Za moich czasów. Może nie tak wczesnych jak twoje imprezy K-popowe, ale jak ja byłem na moich pierwszych imprezach K-popowych, na których zostałem zaciągnięty, no oczywiście z własnej woli, nieprzymuszonej. Wtedy jeszcze trot był na imprezach K-popowych. No tak. Teraz już za moich rzadko. czasów, za moich czasów. To już grali trot na K-popach. Ja na swoich pierwszych imprezach K-popowych byłem przed pandemią, więc można powiedzieć, że to już dawno temu. A z drugiej strony chciałem po prostu dowiedzieć się, dlaczego to brzmi dokładnie tak samo. No. Więc jeżeli macie jakieś informacje albo od czasu, kiedy wstawiamy ten filmik, coś się zmieniło, napiszcie to koniecznie w komentarzu. Przyszliście tutaj zostać poinformowanymi, a skończy się tak, że wy będziecie informować nas. Nie, bardziej chodzi o to, że jeżeli na przykład czegoś nie doczytam, a nie sprecyzuję tego w opisie, bo zawsze w opisie daję jakieś informacje, jeżeli coś się zmieniło. Rzadko się to dzieje, ale czasami się tak wydarzyło. No to tutaj w tym momencie, no poproszę o komentarz. No piszcie komentarze, lajkujcie ten filmik, hypujcie to nagranie. Pamiętajcie, że hypy są 3 i hypy nam bardzo pomagają w rozrastaniu się. Jak nagrywam ten filmik, dobiliśmy 900 subów. Ja bardzo się boję mówić o tych, że dobiliśmy ileś tam subów, bo boję się, że w momencie... Że cię cofnie. Tak, że ludzie jak zobaczą, to cofną subskrypcję. A co wam suba? No, gdzie jest mój subskryber? Oddajcie subskrybera. O Jezu. Kto odjął mi subskrybera? Kto z was? Więc ja się po prostu obawiam, że będzie to tym razem, ale dobiliśmy 900, a bardzo mi się marzy, żeby na tym kanale było 1000 subskrypcji, bo chciałbym zrobić taki specjalny projekt, gdzie będziemy zapraszać dużych tutaj twórców K-popowych i osób związanych z K-popem, tutaj polskich influencerów K-popowych. No kurczę. A jak coś, to i tak to będziemy robić. I tak to będziemy robić, ale może to przyspieszy. Ale no właśnie. Może na 1000 subskrypcji będzie specjal, kto wie. My tutaj robimy takie delikatne zapowiedzi, jak ktoś jest spostrzegawczy, to może zauważy. I przechodzimy do kolejnego tematu. Następnym tematem jest tak naprawdę cała sytuacja z tym wiralowym nagraniem z Solar z Mamamoo. Solar z Mamamoo. Solistka, która jest bardzo znana z tego, że jest głównym wokalem grupy, bardzo legendarnej grupy wokalnej, by the way. Jeżeli nie znacie Mamamoo, to zapraszam koniecznie. Jak nie znacie Mamamoo, to co tu jeszcze robicie? Dokładnie. Musimy to zmienić, musicie poznać Mamamoo. Dokładnie. Ale Solar w tym momencie zasłynęła nie ze swojego cudownego wokalu, ale z tego, że została zespotowana na koncercie The Weeknd. I to tak nie zespotowana na zasadzie idzie, nie wiem, w kapeluszu albo z okularami. Ona się rzucała w oczy. No ona się rzucała w oczy, bo była przebrana w taką dziwną perukę, jakąś brodę, coś tam. I co najlepsze, ona została zespotowana nie tylko jakby na miejscu tego koncertu, tylko bezpośrednio przy barierkach. Jezu. I wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? No. Że to nie była ona. Oh no! A ja myślałem, że to jest ten motyw taki try being an influencer for a day. Try it. I ludzie w ogóle, znaczy nie wiem, no może powiedziała, że to nie ona, tak naprawdę była ona, bo to wiesz, nie odbieram tego. Jej PR grupa miała takie, a weź im powiedz, że to nie ty. Ale dosłownie została zapytana, czy to była ona, no bo one są teraz w promocjach, przecież no one mają koncerty, miały promocję nowego singla, no tam naprawdę dużo rzeczy się dzieje w Mamamoo w tym momencie, mają World Toura, hello. To, że ona tam była zespotowana,
I zapytali ją, że hej, to byłaś ty? A ona takie, nie, ale widziałam to nagranie i mnie bardzo śmieszy. Cała sytuacja abstrakcyjna. No, a nawet jeżeli to at least she had fun, okej? Wiesz jak to się nazywa? Efekt Streisand. Tak. Tego, że Barbara Streisand nie chciała, żeby jej dom był widoczny na mapach Google, więc kazała go zamazać, ale zrobiła z tego tak głośną aferę, że wszyscy wiedzą, gdzie jest dom Barbary Streisand, bo nie dość, że to jest jedyny zamazany dom, to jeszcze, no po prostu afera się zrobiła bardzo głośna, medialna. Ale wróćmy do K-popu. No to coś, co jest bardzo głośne i to, co było bardzo głośne, skoro o takich głośnych tematach rozmawiamy, jak Barbara Streisand, no to występ BTS na halftime. Znajomych, którzy nie słucha K-popu, wie tylko, że jest coś takiego jak K-pop. Nawet moja mama napisała, BTS występują teraz. Dostałem bardzo dużo negatywnych opinii. Dostałem negatywne opinie o angielskim, dostałem negatywne opinie o wokalu niektórych członków, już nie będę pokazywał palcami. Nie, no, nie ale wchodźmy, nie zaczynajmy tej wojny. Nie mam siły już na to. nie chcę rozpoczynać tej walki. Uważam, że jest BTS, oni są kultowi, oni są w tym momencie bardzo popularni, sławni, mają swój czas, niech z niego korzystają, jeżeli mają fanów, to niech to się kręci, niech im będzie dobrze, niech K-pop promują. Tylko lepiej dla nas. No to jest lepszy występ niż to, co Lisa na przykład pokazała na początku, tak? Ale z piosenką czy Goals. z występem, bo ona miała też występ. No, to ten występ też nie był najlepszy, no i też ludzie zhejtowali. Myślę, że bardzo dużo osób komentuje te koreańskie zespoły, widząc je właśnie w takich miejscach, gdzie, nie wiem, no są tacy, kurczę, out of place. No mają prawo do komentowania, nie? Tylko szkoda, że ci artyści często w ich oczach wypadają w tak negatywnym świetle. Ja, jak mam być szczery, to piosenka Lisy na FIFA mi się w ogóle nie podobała. No nie, no. Ona byłaby spoko, na przykład jakby sobie zrobiła Zmiana tematu w piosenkę, ogóle. nie wiem, na epkę. Ale jeżeli chodzi o sam występ BTS, wydaje mi się, że no na sam koniec dnia spoko. Kolorki były prześliczne. Ładnie mieli nagrane. fajną pogodę. Było bardzo ładnie nagrane. Oni bardzo ładnie wyglądali w ogóle, bo fajną mieli prezencję na tym występie. Widać, że się dobrze bawili i że mieli było takie high energy. I bardzo mi się podobały te wizualizacje, które są za nimi. Jak się przyjrzysz, to tam na publice są takie 2 ekrany i na tych ekranach były wizualizacje i one były bardzo ładne. Ale wspomniałeś Lisę. Muszę tutaj 2 słowa powiedzieć ze swojej strony, bo temat o Lisie mamy dzisiaj i jest to temat, który nawiązuje do jej filmu dokumentalnego. I teraz powiesz, film dokumentalny? Nic takiego nie mówiłeś. No, bo to zostawiłem właśnie w temacie tego Toronto. Chicago! Nie, chodziło o Toronto International Film Festival, czyli film między innymi, pierwszy, który dzisiaj będziemy wymieniać, czyli film Lisy, dokumentalny, który będzie miał tam swoją premierę i będzie się nazywał Always La Lisa. A będzie tam grała Roxy? Jak ona jeszcze tam miała? Vixie. Lexi? Sexy Flexi Undercover? Lexi to teraz w tym girls bandzie, który wyszedł na naszym polskim podwórku. O matko, faktycznie, Lexi Chaplin. I Lexi, która odeszła z Sensatin. Party for the party, let's go. Powinniśmy teraz zniknąć w animacji. Spróbuję to zrobić. Ale będąc już całkowicie poważnym, będzie to film, który już był zapowiadany, bo wydaje mi się, że rozmawialiśmy o tym, że Lisa zapowiadała już film, że jest nagrywany, że coś tam jest zrobione. On się zaczął w momencie, kiedy ona przygotowywała się do premiery albumu i tam było pokazywane, jak ten album Alter Ego powstawał, jak te piosenki były przygotowywane, jak te MV były nagrywane. Więc ten film w produkcji sam w sobie, wydaje mi się, że już w tym momencie jest od lat na spokojnie 2. Będzie to tak naprawdę takie połączenie tego, co się działo w ramach Alter Ego, no i dalsza jej droga. Coś tam nawet się mówi, że coś z World Toura Blackpink będzie określone. Więc to może być trochę taki film dokumentalny, jak na Netflixie. Może nam na Netflixa pójdzie, bo teraz... Albo na jakimś Prime'ie. No właśnie, więc coś takiego, jak nie wiem, jak film Doda jej koncercie. No właśnie chciałem powiedzieć, że może to będzie kolejny trik pod tytułem Doda znowu przez 1,5 godziny mówi o sobie i o swoich problemach i my za to płacimy. No, miejmy nadzieję, że nie. Premiera wydaje się być dosyć głośna. Trzymam kciuki za Lisę, tak jak dobrze wiecie. Tutaj możecie zresztą widzieć nowy nabytek. Więc jeżeli chodzi o kwestie związane z Blackpink, to zawsze z moim serduszkiem będę wspierał. Ale to nie jedyny temat, jeżeli chodzi o Toronto, bo... Chicago. Mamy też coś, co ja myślałem na początku, że jest baitem. Mianowicie mamy debiut aktorski Szuchły.
Ja w ogóle myślałem, że to, jak pierwszy raz o tym słyszałem, że to w ogóle jest jakiś żart, a się okazuje, że Szuchła robi swój debiut aktorski i to jakąś ma lead rolę, coś bardzo duży projekt i ten film, który będzie tam po raz pierwszy, wiesz, puszczany, ona jest też zaproszona jako gość specjalny, no nie bez powodu, no grała tam lead rolę. I to jest piosenka, to jest film, który się nazywa Happily Ever After. To jest film. Ale to jest film koreański czy jakiś inny? Z tego co wiem, to jest film, który jest produkowany przez jakąś firmę, wytwórnię tajwańską. Okej, dobra, bo to Szuchła średnio sobie radzi z koreańskim, więc zdziwiła mnie ta informacja, że miałaby grać w filmie po koreańsku. Nie powiedział, że będzie po koreańsku, więc teraz możesz pełną odpowiedź. Okej, dobra. Co nie zmienia faktu, że jest to big thing. Jeżeli jesteś zaproszony jako gość specjalny, jeżeli jest film z tobą w roli jednej z głównych ról w filmie i jesteś K-popowym idolem i trochę wychodzisz z tej takiej bańki bycia tylko K-popowym idolem, to jest big thing. No jest big thing. Ja ogólnie jestem zaintrygowany. Ten film Lisy to wiem, że zobaczymy z bardzo jednego prostego powodu. A ten film z Szuchłą to bym tak z chęcią zobaczył po prostu z czystej ciekawości. A w tym roku, z tego co już wiem, bo tam coś jest już zapowiadane, że Szuchła będzie miała swój debiut też muzyczny, solo muzyczny. To też jest bardzo bolesny temat jak na osobę, która mówi, że już nie chce robić muzyki. To wszystko to jest żart. Jakby uwierzcie, jeżeli chodzi o Szuchłę, to jest... To, co mówię, to nie pochodzi ze złego miejsca, bo ja bardzo ją lubię i uważam, że ona jest po prostu ikoną. I wyspotowała cię na koncercie. Tak. Nie, ja po prostu ją bardzo lubię. W sensie mam do niej sympatią, bo mam wrażenie, że ona ma taki bardzo zdrowy dystans do tego, co się dzieje wokół niej. Jak Idol debiutowały, jeszcze jako G-Idol, to jeden z pierwszych wywiadów, który się pokazał, mówił o tym, że Szuchła przyjechała do Korei sama, nie umie nic powiedzieć po koreańsku, ale mówi, że nie będzie chciała być przez cały czas idolką i nie wie, czy na stałe zostanie w grupie. No i tyle. A teraz patrz, gdzie jest. Solo debiut. Nadal pracuje tutaj ze swoimi koleżankami z grupy Idol w tym momencie. Jedna literka im uciekła w międzyczasie. No i kurczę, takie duże projekty, więc no... Stare chińskie przysłowie po raz kolejny się potwierdza. Tu będziesz musiał mnie wycenzurować, bo mnie będzie ci dane. Ja żyję według tego i... Stare chińskie przysłowie, porzekadło. Stare chińskie porzekadło, tak mi powiedział stary stary chiński kupiec z nad rzeki Kupse. Okej, myślałem, że inny stary kupiec z Chin. I inny stary kupiec Kamiesus. Nadal zostając w temacie dużych projektów i też w sumie filmów, no bo porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje z Kacaj. Kacaj wypuściły piosenkę Animal. Ostatnio miałem na ten temat ankietę na Instagramie, więc jeżeli chcecie mieć takie wyjątkowe ankiety, to musicie nas obserwować na social mediach. Może coś się pojawi u Daniela, może coś się pojawi u mnie. U mnie? Może coś się pojawi na TikToku. Ja ostatnio dużo repostuję fajnych postów, ładnych obrazków. No właśnie, więc tutaj się wyświetlają po kolei nasze socjale i proszę o zaobserwowanie, żebyście wiedzieli. A poza tym ta ankieta pojawiła się na moim Instagramie, było Instagram only i było zapytaniem, czy piosenka Animal w ogóle zalicza się w tym momencie do K-popowych rankedów. I uwaga, większość powiedziała, że tak. Więc jako, że Animal zalicza się do K-popowych rankedów, a jednocześnie temat tej piosenki i tego, o czym będziemy omawiać, będzie bezpośrednio uderzać w koreański hype, no to powiemy sobie teraz, co się dzieje. Kacaj wróciły z długo oczekiwanym comebackiem. Dlaczego długo? Bo wydaje mi się, że jakoś na tym hypie, na którym leciały, trochę dłuższa się wydawała ta przerwa pomiędzy jednym a drugim comebackiem. Może dlatego, że Pinky Up nie miało ostatniego bridge'a i było takie krótkie. Możliwe. A poza tym bardzo szybko od czasów Coachelli zniknęły i nie było już o nich tak głośno. Stąd gdzieś tam moje długie wyczekiwanie i bardzo wielu też osób na to, co pokażą następne. No bo Pinky Up nie było takim comebackiem, no mówmy się, nie było takim comebackiem, za którym ludzie by bardzo mocno tęsknili. Zobaczyliśmy Animal, które trochę swoim vibe'em bardziej hituje w Gabriele. Niektórzy powiedzieli, że trochę gorsze Gabriela. Ja powiedziałbym, że coś zupełnie nowego, coś innego, inny styl i to fajny styl. Mi się podoba. Ta piosenka bardzo szybko pojawiła się też w innym miejscu niż tylko na profilach dziewcząt, bo pojawiła się w zwiastunie filmu Spider-Man i tego marvelowskiego Spider-Mana. No i ja tak patrzę na ten zwiastun i mam takie... Czy ktoś podstawił dźwięk? Czy to jest na przykład tak, że jakaś K-popiara stwierdziła sobie, ej, wiecie co, zrobię sobie połączenie trailera Spidermana z Kacaj, To musiałaby być bardzo wyjątkowa K-popiara, żeby coś takiego zrobić. Wiesz, miałem takie chwile takie, wait a goddamn minute, a później miałem takie, okej, slay, czy to znaczy, że dostały za to
paycheck? Jeżeli tak, to super. I zacząłem sobie łączyć kropki, zacząłem sobie czytać gdzieś tam wypowiedzi, bo oczywiście jak mi raz wyskoczyła informacja, to wyskoczyła mi ta informacja z 10 razy. No, wyszło na to, że dziewczyny faktycznie znajdują się w tym zwiastunie. Zostały bardzo mocno gdzieś tam spraizowane przez ten amerykański rynek, a K-popiary, które najwidoczniej mają bardzo duże problemy z defekacją, twierdziły, że jest to uderzenie w największe grupy hype'u koreańskie, w tym między innymi w BTS, że grupy takie jak Katseye są opłacane i są wpychane przez kasę hype'u do takich kolaboracji jak właśnie Spider-Man, żeby tylko poniżyć BTS, którzy są tacy duzi i nie mieli takich okazji jak Katseye. I że to jest w ogóle strzał w kolano hype, bo tym bardziej pokazują, jak mają wywalone w fanów koreańskich grup, no bo jak to możliwe, że Katseye, które tak młode są, mają takie duże możliwości, a BTS, którzy są tak ogromni i tak międzynarodowi, nie mogą zrobić dokładnie takich samych rzeczy. O mój Boże. Za dużo informacji. To jest za dużo dla mnie. To jest dla mnie za dużo. Ja, wiesz co, spodziewałem się wielu komentarzy, ale nie aż takich. Nie. Ja myślałem, że już w życiu widziałem wszystko i codziennie w K-popie dowiaduję się, że jeszcze jest coś, czego nie widziałem. No nie wiem, może wytwórnia działa w ten sposób, wiecie, że opłaca różne kontrakty, żeby ich grupa mogła być promowana w taki sposób. Jest to całkowicie normalny zabieg. Na sam koniec dnia to, że dziewczyny miały taką okazję, to powinien być plus dla wszystkich. Dla fanów grupy, dla takich niedzielnych, sobotnich słuchaczy i dla osób, które może interesują się K-popem i wiedzą, co się dzieje w hypie. Tym bardziej, że piosenka jest mocno radiowa i podejrzewam, że poleci tak jak Gabriela do radia i będzie u nas też lecieć, będzie znana. Mi się wydaje, że ta piosenka może nawet przebić wszystkie streamingi już w tym momencie i że to będzie po prostu piosenka, która będzie kolejnym po prostu szczeblem w karierze Katseye, bo idzie w takim kierunku. Ja się, tak jak powiedziałem, bardzo cieszę, że ta piosenka wyszła w takim formacie, bo wydaje mi się, że to otwiera trochę nową drogę dziewczynom, które już nie tylko robią wszystko pod brainrocik, TikTok, dajcie mi więcej dopaminki. Jezuse, no dobrze, że to nie jest kolejna piosenka pod tytułem Nothing Burger. Mi brakowało właśnie takich rytmów, zwłaszcza, że dziewczyny są też bardzo bo dziewczyny też są bardzo utalentowane, widać, że tam było bardzo dużo pracy wdrożone, mają też za sobą i nadal w sumie gdzieś tam pogłos tej dramy, gdzie jest Mano i... A już miałem ci pogratulować, że to jest pierwszy odcinek, w którym nie powiedzieliśmy imienia Mano. No niestety, zabieram ci ten medal w tym momencie. Jest jeszcze jedno imię, którego dzisiaj nie wypowiedziałem. Koreańskiej idolki i nie powiem go. A, właśnie, dobra, ja już wiem. Więc możecie się domyślać, jaka to jest idolka, bo specjalnie o niej wspominam ostatnio, bo dostałem bana. Ja jestem w ogóle ciekaw waszej opinii na temat Animal i jeszcze, co mnie bardzo ciekawi, to czy macie jakieś piosenki, które wam się kojarzą z tą piosenką? Bo znalazłem bardzo dużo materiałów w internecie, że ludzie po prostu porównują ją do innych piosenek i właśnie tak jak Janek teraz zastanawiają się, są troszkę skonfundowani, a ja się też zastanawiam, czy wam się z czymś to skojarzyło, bo ja mam parę typów swoich, ale wam nie powiem, a ja bym chciał usłyszeć wasze. I koniecznie zachowajcie te typy, bo na pewno będziemy to omawiać na K-popowych rankedach, które premiery będą miały już na początku sierpnia. Czyli jeżeli jest teraz sierpień, bo możliwe, że już jest sierpień, no to za niedługo na pewno K-popowe rankedy wskoczą. No, będą. Mamy tak naprawdę dużo wiralowych informacji, tematów na zasadzie rzucam temat, szybko odpowiadamy, są bardziej takie informacje K-popowe ploteczki. Flash. K-popowy Flash. Dokładnie. JYP, tak jak ci powiedziałem, chce stworzyć nową grupę. To jest bardziej, wydaje mi się, mam taką nadzieję, że to jest w żartach, ponieważ ostatnio JYP pokazywał też między innymi to, jakby się przygotowuje do występów i tam było, że leciało wet w tle, jak tam śpiewa, robi swój trening i trenuje chyba w domu albo w warunkach takich gdzieś tam prywatnej siłowni i jest ze swoją córką i śpiewa Just call me JY Papi i tam tego córka w tym jakby nagraniu jest i to mi od razu gdzieś przyświeciło to, że JYP powiedział, że chciałby stworzyć w przyszłości girls band ze swoich córek i z córek Reina. Ja już myślałem, że powiedział, że on chce zrobić grupę K-popową, tylko no jeszcze nie może, bo memberzy się jeszcze nie urodzili. Nie. Urodzili się i chciałby właśnie z córek swoich i Reina stworzyć kiedyś girls band. Mam nadzieję, że on zapyta te swoje córki, zanim to zrobi, bo... Więc to taka ciekawa informacja. Mam nadzieję, że to był żarcik, bo
no nie wiem, czy dziewczyny są w wieku, w którym mogłyby decydować, czy chcą być w takiej grupie, czy nie będą leciały na takim, bo mój tatuś chce. Więc zostańmy może w temacie dalszych tutaj rozważań. Mamy tutaj A to dlaczego? Bo wracamy do naszego ulubionego tematu, czyli AI. Tak, ponieważ moja ukochana grupa Red Velvet Ukochana, naprawdę. i tak bardzo się cieszyłem, że jest comeback i mówię, jakie piękne grafiki. Byłaby szkoda, gdyby się okazało, że to AI i te durnie z SM-u nie usunęli logotypu Gemini'a z jednego z teaserów. Na litość boską. Teraz już tego nie ma w ogóle, jak tego szukacie, to już Tak. tego nie wiem co nie wiem jak oni się dogadali z Instagramem, żeby podmienić zdjęcie, bo o ile wiem, to śmiertelnikom nie ma dla śmiertelników takiej opcji. I to nie jest pierwszy raz, jak K-pop coś takiego robi, bo na przykład YG wielokrotnie podmieniało te dyski, tak, że nie usuwało wyświetleń. To logo Gemini'a było troszeczkę takie, powiedziałbym, tajne, ukryte, no bo osoba, która to dodawała, Też tego nie widziała zauważyła. tego loga. Czyli bardzo dużo czasu spędziła nad zrobieniem tej grafiki, innymi słowy. Tak, bo ta część grafiki była tak, że było dużo kafelków z tymi grafikami promującym cały koncept, cały comeback i tak dalej. One były troszeczkę jak takie mozaika. wyryte w kamieniu, jakieś mozaiki, takie różne morskie klimaty. No a tam dosłownie w jednym z tych kafelków, tej mozaiki, w rogu tego kafelka, który był bardzo mały, to było, no nie wiem, No trzeba było to bardzo przybliżyć, żeby zobaczyć, no ale było. ale było, bo było też jednym z takich środkowych elementów. No na środkowym to było dosłownie. Był właśnie w prawym dolnym rogu, to ta Gemini, kiedy edytujesz zdjęcie, się pojawia ten watermark. I ludzie to wyciągnęli, no i nagle zniknęło. No i teraz zobaczymy, co tak naprawdę dalej przyszłość przyniesie. No tylko to znowu wracamy do tematu, że Koreańczycy po prostu kochają AI, a i koreańska część społeczności w ogóle się tym nie przejęła prawdopodobnie. No. To tylko my jesteśmy tacy uczuleni na to. To teraz powiedzmy coś o dobrym marketingu, o czym ty nie wiesz, ale ja wiem. I teraz uwaga, w końcu mi się udaje wprowadzić jakiś temat, o którym wcześniej nie mówiliśmy, ale Kiki mają comeback. Zdecydowali się na świetny ruch marketingowy. Kojarzysz edity z TikToka? Jak fani edytują... Nie kojarzę. Co to no jest nie, edit? nie. Ja tylko Co mówię, to jest? słuchaj, to chociaż... No właśnie. Kojarzysz? A kojarzysz, nie wiem, brainroty z TikToka? Nie kojarzę. W każdym razie Team Kiki nawiązał współpracę z osobami, które robiły ich zdaniem najfajniejsze edity na TikToku do innych piosenek, dali im materiały, dali im piosenkę i powiedzieli zrób edit i to są teasery. Bo to dosłownie organicznie nadaje się do społeczności, którą ma Kiki, no bo Kiki też jest grupą, która jest po prostu lubiana przez osoby, które też same robią te edity, prawda? I to ta muzyka jest taka właśnie pod edity i tak dalej. Więc to, że oni zobaczyli swoją grupę docelową, posłuchali jej i zrobili teasery w takim stylu, uwielbiam to po prostu. I bardzo- te edity są w ogóle super zrobione, nie? Bardzo dobry ruch Starshipu, aż się dziwię. To jest dla mnie niesamowite, tyle lat byłem w K-popie i w końcu Coś fajnego w tej... Dokładnie, alleluja, w końcu. Wracając do tematu Red Velvet, comeback coraz bliżej. Oczywiście, kiedy wyszły informacje o tym takim snippecie całego albumu, to już poszły jakieś info, że będą plagiaty, że coś tam jest podobne do tego, do tamtego. No masakra, ale to pomijamy. Czy ty bardzo się cieszysz na ten comeback? Tak, bo słuchałem tych piosenek, w sensie tych teaserów i daje mi to vibe bardzo mocno mini albumów, te, które wychodziły jako pierwsze. W szczególności z czasów, jak było Rookie, na przykład Really Bad Boy, jak wychodziło. Okej. To bardzo mocny vibe mi daje. Tylko mówię o B-side trackach. Nie słyszałem w ogóle teaserów tego title tracka, bo nie chcę sobie go psuć. Chcę sobie go posłuchać po prostu, wiecie, bez żadnych zapowiedzi. Natomiast te B-side tracki, które pokazywali, fajne. Podobają mi się. Już wiem, że będę ich słuchać na pewno. No to świetnie, bardzo się cieszę. No bo jak nie wiecie, no to Daniel jest ogromnym fanem Red Velvet, więc Tak, już to mówiliśmy, ale to jest jakby to jest kanon mój. Canon event. No dobrze, no to jeżeli już mówimy o takich powrotach grup, no to powiedzmy sobie szybciutko o CLC. Grupa, która już, no tak jak zresztą z 11 rocznica zespołu, no więc już bardzo, już trochę na rynku były. Tam była dramka o to, czy one się rozpadły, czy się nie rozpadły. Trochę to było takie stinki. Do końca tak naprawdę nie wiemy, bo niby mają ten reunion na 11 rocznicę, a tak naprawdę nikt nigdy nie powiedział, co tam się dzieje za kulisami. Zwłaszcza, że jedna dziewczyna z CLC jest aktywną memberką Kepler, więc to też daje wiele znaków zapytania. Z CLC też była duża drama, no bo Elki, czyli jedna z dziewczyn, odeszła oficjalnie z grupy, a jednocześnie jest na tym reunionie
No, nie wiem, wydaje mi się to bardzo dziwne. Wiesz, to da się wszystko zaaranżować tak naprawdę. Jeżeli tylko ona miała do tego chęć, no to się udało. I to jest właśnie dowód na to, że jak się chce, to się potrafi. Tylko, że tutaj się pojawił problemik, no bo koncert właśnie, który się odbywał, no to był OT6, czyli brakowało właśnie Eugene z Kepler i CLC, no bo nie mogła, bo schedule się po prostu krzyżowały. No więc jakie było zdziwienie fanów, kiedy dziewczyny z CLC wystąpiły w szóstkę na scenie, a pomiędzy występami wbiegła Eugene i były OT7 na scenie. I wszystkie dziewczyny były na tym pierwszym koncercie, bo też bardzo ważna informacja, to nie jest też ostatni koncert i jest zapowiedziany też koncert OT7 CLC w Hongkongu. No i fajnie, czyli może nie udało się faktycznie, bo może coś robiła tego dnia i jak przyszła, to wiesz, może nie była na całym koncercie, może nie mogła się przygotować do koncertu. Nie mogła się przygotować, bo tam było nawet, bo Sorn, jeżeli nie wiecie, Sorn memberka CLC, ale też influencerka, ona też jest, z tego co wiem, pracuje dla jakichś artystów, tworzy im tam jakiś PR managing, coś takiego, no to ona też nagrywała ten cały proces i właśnie pokazywała, jak zmieniały choreografię, jak musiały nagrywać na ten koncert osobne audio, więc tam naprawdę bardzo dużo rzeczy się działo, bo też było dużo rzeczy przygotowanych tak typowo dla fanów, więc no super, ja się bardzo cieszę. Fajnie. Czekam z niecierpliwością na koncert OT7. Miło zobaczyć, że grupy z takim długim stażem potrafią się zejść i nadal się lubią generalnie. Dokładnie. I że ta chemia nadal istnieje, to jest bardzo fajny gest w stronę fanów, prawda? Tak. No. Ale jeżeli mówimy o tych takich kultowych, największych, może nie największych, ale jeżeli mówimy o takich bardzo znanych grupach, które też wyróżniły na rynku i były z tych takich wytwórni, które jednak są znane, to powiemy sobie o kolejnej grupie, która będzie pojawiała się na naszym rynku, o Tweede. Tweede, a może ATG? Największą gwiazdą festiwalu będzie ATG. Nie wiemy dokładnie, jak będzie to zapisywane. Nie chciało mi się szukać hangula, żeby rozszyfrować, co Hype miał na myśli, co ABD, czyli nowa wytwórnia. Powiedzą nam. Powiedzą nam. W końcu po nam prostu. powiedzą. Ktoś to kiedyś powie, ktoś musi to powiedzieć, tak? Tweed ねえ Tweed 聞いたことある Say it again Tweed Sessa Tweed To, co chciałem powiedzieć, no to to, że w końcu mamy tą nazwę, więc wydaje mi się, że tak naprawdę debiut grupy już przed nami. Będzie to 7-osobowa grupa. Damn. Więc tych dziewczynek trochę będzie. No to dobrze. Jak na Hype to taka liczba nietypowa, ale może lepiej, że będzie ich więcej. 7 to tam... Bo jak ta pierwsza, która zaśpiewa w tej piosence odejdzie, Właśnie o to chodzi. to będzie już ich 6. 6, później No. jedna pójdzie na hiatus, to już ich będzie 5 i już się wtedy ładnie zamknie No. line-up, fajnie. To nie będzie trzeba choreografii zmieniać. A tak na serio, to już tak całkowicie pomijając żarty, no to ja czekam, bo pamiętam, że rozmawialiśmy na temat designu, który jest tam przedstawiany, cała ta oprawa i graficzna. A Bold Dream, fajna nazwa, to Tweede, Swede, kto wie, dowiemy się. Czekam, zobaczymy. Mi się podobają kolory, ale od kiedy porozmawiałem sobie z Zuzą, która mi powiedziała, że wszystkie kolory w K-popie będą wyglądały właśnie jak one, bo tak naprawdę jak zobaczysz sobie Unchild, jak zobaczysz sobie Lemonade, jak zobaczysz sobie wszystkie kombaki, które mają ten sam typ zielonego, to masz takie, kurczę, faktycznie coś jest. I Zuza mi zniszczyła po prostu całe wyobrażenie, bo powiedziała mi, że jest grupa osób z marketingu, która wysyła takie inspo na początku roku, co będzie popularne w tym sezonie i dosłownie wszystko się ponawia w tych wszystkich tych samych comebackach i całe ich jakby zapowiedź, kolory są takie same jak w tym właśnie inspiracjach i jestem taki... To ja ci jeszcze bardziej psychikę zniszczę. Już 6 lat temu, 7 lat temu, już był ten trend na ten kolor w Korei. Nie w K-popie, natomiast w modzie, bardzo go było widać. I pamiętam, że wszyscy moi znajomi Koreańczycy kupowali sobie ciuchy w tym zakreślaczowym kolorze Lemonade, który jest za nami. I bo mówili, że to jest najmodniejszy kolor sezonu i był najmodniejszym kolorem sezonu. Więc jak Zuza powiedziała, że faktycznie inspo będzie takie i tak to będzie wyglądać, możesz być pewien, że Koreańczycy dopilnują tego, żebyś wszędzie widział ten kolor. I dlatego też cytryny i w ogóle takie Tak. owoce związane z latem są tak mocno promowane, ale zwłaszcza cytryny. Kurczę, no to jest szalone dla mnie. Ile po prostu można wycisnąć z jednego Z jednej cytryny. Z jednej cytryny, dokładnie. I dużo, jeżeli jest to duża cytryna.
No ale czekamy tak naprawdę na te dziewczyny, zobaczymy co nam pokażą. No i czas przyniesie. Mamy nadzieję, że przyniesie nam same dobre piosenki. Jak już mówimy sobie już tak o ostatnich tematach, bo wiemy, że ten odcinek może być długi, to powiemy sobie o Ryujin z ITZY i o wiralowym nagraniu, w którym coś tam sobie poprawiała w majciochach, w gaciochach. To teraz podam Ci oficjalną odpowiedź, bo dla tych, którzy nie wiedzą, Ryujin na scenie w ramach występu oficjalnego zaczęła sobie gmerać w gaciochach i nikt nie wiedział, co tak naprawdę się stało. Ja w ogóle widziałem komentarze, gdzie ludzie powiedzieli: ej, ale wy wiecie, że to jest AI, wy wiecie, że tego coś się nie wydarzyło, bo ludzie naprawdę myśleli, że to AI, no bo wiecie... God forbid, że sobie będzie laska poprawiać coś tam w spodniach. Ale kurczę, no jeżeli słyszysz sobie nagle, że K-pop idol poprawia sobie coś w gaciochach na koncercie, na środku sceny, no to masz taki zgrzyt w głowie, że are you sure about that? Czy to na pewno się wydarzyło? No to się akurat wydarzyło, więc innego gmerania w gaciochach tutaj nie promujemy. Ryujin wypowiedziała się tak. Na początku przeprosiła. Powiedziała, że cała sytuacja nie powinna mieć miejsca, że cała sytuacja jest jednym wielkim nieporozumieniem, ponieważ ten strój, który miała na sobie, a dokładnie ta część taka body, taka przylegająca, bardzo mocno niedopasowana, była za mała i to ją po prostu bolało. Więc ona stała i ją tak bolało, że musiała już to poprawić. Więc to jest no trochę taka też wizja tego, jak idole pracują, że czasami dostają coś za dużego i na przykład ślizgają się w butach, a czasami dostają coś za małego. No i trudno, no takie zostało wybrane, no występuj i tyle, no zaciśnij zęby. Ale później z kolei, no bo ITZY też są w ramach promocji, no był fancall. No i na fancallu, uwaga, zaczęła się z tego śmiać. Znaczy, no dobra, no super, no najlepiej to obrócić w żart. Z drugiej strony przeprosiła, że musiała to zrobić, to niech jej team przeprosi, że dali jej za małe body i że musiała, że do tego dopuścili w ogóle, nie? Ale już wydaje mi się, że to jest kwestia wizerunkowa bardziej, że nie chodzi o to, że przepraszała, bo coś faktycznie złego się stało, tylko że przepraszało, że to miało miejsce na scenie. Bo to źle wyglądało tak po prostu, że stoisz przed tłumem ludzi, którzy są wpatrzeni w ciebie, a ty sobie gmerasz w gaciach. No tak. To wydaje mi się, że po prostu sytuacyjnie po prostu przeprosiła, bo dla niektórych no, jest to niesmaczne, jest to niewłaściwe. Poza tym jest teraz taki trend w internecie za przepraszanie za wszystko, więc... A jeżeli obróciła to w żart, jeżeli faktycznie to był taki szczery śmiech, to ja się tylko cieszę. Tak, no. Mam nadzieję, że będziemy się śmiać z nią. Ryujin też wydaje mi się, że na tyle, na ile pokazuje nam to w postaci idolki, no bo wiadomo, prywatnie może być zupełnie inną osobą, wydaje mi się, że to faktycznie jej to nie rusza. Przynajmniej Ona jest dość świadoma, nie? Tak, że jest tak, na tyle taka down to earth, taka bardzo świadoma tego, co się wokół niej dzieje. Przeszkadzało jej, To sobie poprawiła. I tyle. No, I tyle. Ostatni temat. Jesteśmy w okresie festiwalowym. Tyle festiwali się szykuje. I kochani, kolejny festiwal, o którym rozmawialiśmy, tak mi się wydaje, też całkiem niedawno, to był taki festiwal, o którym rozmawialiśmy, że 4 największe wytwórnie w Korei chcą stworzyć wspólny festiwal. 11 dni festiwalu. Kto to przeżyje? I to jeszcze w grudniu. I to chyba zaczyna się 2 albo 3 grudnia i kończy się jakoś 12. Ale 11 dni festiwalu i Kto to wymyślił? Kto to przeżyje? 11 dni. Kto ma tyle wolnego? Kto ma tyle wolnego, żeby przyjechać na 11 dni do Korei na wszystkie koncerty, bo jak ktoś już Korei? przyjeżdża... A to w Korei to ma być, tak? Tak, to ma być w Korei. Widziałem wiele spekulacji na temat tego, jak to może wyglądać i było powiedziane w takich pierwszych leakach, że to mają być najwięksi artyści z tych danych wytwórni. I już była taka dziewczyna. No według mnie to z Hybu, no to oczywiście będzie BTS, a jak nie BTS, to Seventeen. No i tak myślę, no okej, BTS są w promocjach, Seventeen też są w promocjach cały czas, nawet jak nie będzie ich wszystkich, no to sobie mogą headlinować, niech będzie. SM tak naprawdę największym artystą w tym momencie jest kto? No aespa. No, jak są te takie zapowiedzi finansowe i te takie, to się tam nazywa kolejność promocji, że kto jest najbardziej dochodowy, to aespa wskoczyła do pierwszej grupy. I jest jakby głównym zarobkiem SM-u w tym momencie. How about NCT? Rise. Dokładnie. Tam jest naprawdę dużo artystów i się tak zastanawiam, no okej, jeżeli jeszcze to zaliczyć, to spoko. No, ale kogo dasz z YG? No jak to kogo? Baby Monster. No I Treasure, którzy wszyscy mają
po 800 000, 500 milion 200 wyświetleń na każdym filmiku w pierwszą godzinę. No to Dokładnie. jest na to wzięcie, tak? Bo wszyscy oglądają. No tutaj zaczęły ludzie zadawać pytania, no i ona powiedziała, że no teoretycznie Big Bang są teraz w promocjach, tak? World Toura mają, a ja takie, no niby tak, nie? Tam coś tam zaśpiewają. Coś tam śpiewają, nie? Ale headline'ować od YG? No i tak pomyślałem, że w grudniu kończy się kontrakt Blackpink, Jakaś dzika myśl. Mi się wydaje, że to w ogóle... że Blackpink no. Ja myślę, że one już dawno przerosły Koreę i to będzie właśnie statement, jeżeli ich tam nie będzie. Jeszcze mocniejszy niż jakby, wiesz... No i teraz, kurczę, zaczynają się schody, no bo jeżeli twoja wytwórnia mówi, dajemy swoich największych artystów, a z YG pojedzie tylko Baby Monster i Treasure, To są bardzo duże zespoły, jak śmiesz. How dare you? ale nie chodzi o to, jak śmie, tylko chodzi o to, jak skalowo możesz porównywać Baby Monster do 6-letniej Espy na przykład, albo do, 13-letniego, 14-letniego BTS? Ile oni mają teraz? 13 chyba. No nie ma w ogóle porównania, więc jak jeszcze, nie wiem, w tam JYP mogę powiedzieć, że no, nie wiem, Twice są na hiatusie, to... Stray Kids. To wyślą Stray Kids i też wszyscy będą zadowoleni, bo to jest jakby duża grupa, która ma... Chyba, że oni też do wojska idą. Nie wiem, nieważne tak naprawdę. Teraz rozmawiamy o takich już spekulacjach, kto, No tak, gdzie i no jak, tak. że tutaj po prostu bardziej mnie dziwi to, że już w tym momencie, na samym etapie początkowym założenia tego festiwalu, to tam być festiwal, na którym wytwórnia wysyła swoich największych artystów, już mamy zgrzyty. I to jeszcze ma być na przestrzeni 11 dni, na początku grudnia tak. w Korei. Tylko wiesz co, to jeszcze, no bo tak, no to będzie musiało być w zamkniętej przestrzeni, nie? No bo jak to jest grudzień, no to nie zrobisz niczego outdoor. No chyba w tym Gojangu, nie? Tak. No na Kinteksie na przykład, no ale wiesz, no nawet jeżeli 11 dni, jedyną opcją, jaką bym mógł gdzieś tam wymyślić, że jeżeli faktycznie miało być to 11 dni, to jest taki festiwal, jak był teraz, czy to było w Warszawie? To było chyba w Warszawie, że było tam jedzenie, były jakieś tam warsztaty z gotowania, była K-Culture, były książki, były kosmetyki, inne takie. Na takiej zasadzie festiwal przez 11 dni, na zasadzie takiego expo, to okej. No nie? I koncert jeden na przykład, wiesz, jeden artysta w dniu. Nie festiwal muzyczny taki jak my go rozumiemy, że masz parę scen i dzieje się, wiesz, i przez cały czas muzyka i muzyka i muzyka, tylko dosłownie to jest event, który promuje kulturę Korei, robiony przez duże wytwórnie, więc z dużym budżetem, więc można dużo fajnych rzeczy porobić, żeby obcokrajowcy przyjeżdżali do Korei i żeby też inni się mogli wystawić, na przykład kontrahenci, którzy pracują z Koreą, na przykład Mlekowita by mogła pojechać, który jest zatrzęsienie teraz w Korei. Z jednym artystą dziennie, no to 11 artystów byśmy zbierali z dużych wytwórni. No niby tak, ale nazywać to festiwalem The Big Four Companies, które ma być nie tylko, uwaga, w Korei, ale druga data jest zapowiedziana na 2027 rok w LA. No dobra, no zobaczymy, co wymyślą. No pewnie się, może się to udać. Ale jest to szalony koncept w ogóle. Festiwal szalony. K-popowy, który miałby mieć, nie wiem, jednego artystę dziennie. What the hell? Słuchajcie, festiwale muzyczne to jest ciężkie przeżycie generalnie. Tam ciężko jest, tak fizycznie jest ciężko być na festiwalu. Ja wiem, jest gdzie fajna to zabawa. może być. Ja wiem, gdzie to może być. To może być w tym parku olimpijskim. No może być. I wtedy ten Ale cały też- park olimpijski byłby terenem tego festiwalu i tam by się faktycznie działy różne eventy, a te występy byłyby na przykład na jednym konkretnym stadionie w tym parku olimpijskim i na nim na przykład byłoby to wydarzenie. Tak samo jak my byliśmy na Idol, na tym koncercie, A Red Velvet miał a Red po drugiej Velvet miały, stronie ulicy, no. tak, po drugiej stronie ulicy w tym samym momencie, więc wracaliśmy jednym metrem z Ale tymi wszystkimi ludźmi. Kintex też by zadziałał, bo w Kintexie też jak byliśmy na Terbombie, to na Kintexowej hali miały koncert Blackpink przecież, nie? No anyway, no akurat w Korei jest dużo takich miejsc, więc myślę, że z miejscem nie będą mieli problemu. No tylko... ale takie nasze spekulacje 11 dni znacie. nikomu nie życzę takiej przeprawy. 11 dni i nagle takie, wiesz, dum na ciebie schodzi cały... Nie wiem, czy mnie na to stać. No nie właśnie, wiem, 11 nie wiem. dni w Korei brzmi jak bardzo duży wydatek. Nie wiem, ile jeszcze czasu w Korei mam w sobie, wiesz, żeby to przeżyć, te 11 dni. Więc powiem wam tak, bardzo ciekawy koncept, realizacja może być trochę gorsza. To jest moje ostateczne zdanie na temat tego festiwalu. Innych festiwali nie omawiamy w tym momencie. No i co? No i tematy mi się skończyły. Jak zwykle dziękujemy wam za to, że tutaj jesteście razem z nami. Czekamy na wasze komentarze i postaramy się oczywiście odpowiadać na wszystkie. Zapraszamy na nasze social media. Jeżeli dotrwaliście do końca, to napiszcie, już kiedyś to było, ale napiszcie znowu JY Papi. Ale znowu to samo, No. znowu z tym pasztetem. Znowu z tym pasztetem. Jeżeli dotarliście do końca,
to napiszcie w komentarzu wet. Pamiętajcie o tym, że możecie hypować to wideo, 3 hypy są możliwe, więc pamiętajcie o tym, że możecie taki hype nam dać, będzie nam bardzo miło, ale nam to bardzo pomaga, bo trafiamy do nowych twórców, do nowych użytkowników i możemy poszerzyć ten kanał, a pamiętajcie, że naszym celem w tym momencie jest 1000 subskrypcji. Wysyłajcie ten filmik swoim móc na TikToku, wysyłajcie ten filmik swoim przyjaciółkom, K-popiarom i jeszcze raz dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten podcast. Dzisiaj było nam bardzo, bardzo miło i mam nadzieję, że ten powrót oryginalnego składu tutaj K-pop rantu wam się bardzo podobał. Dzięki wielkie za dzisiaj. Na razie, cześć i pa pa! Okej, czy jednak przyniosłeś kota? Tak. Dzień dobry. Cześć Tomcio. Rudy Tomcio. Co nam Rudy Tomcio powiesz? będzie po napisach. Co nam powiesz? Może z Tomaszem muszę poprowadzić podcast następny. On ma strasznie dużo do powiedzenia, on jest bardzo opinionated. Nie wiem, czy na temat K-popu, ale na pewno o czymś tam powiem. On na pewno powie wam coś o was, bo on dużo komentuje ludzi generalnie, więc... Ale bardzo pozytywnie. Tak, tak, Widzicie, jaki jest grzeczny chłopak. Tak? No tak. To jeszcze raz dziękuję wam bardzo serdecznie i pa pa! Pa, pa!